zaczniemy sobie dość dynamicznie i zaczniemy sobie tak, żebyście już w tym fragmencie materiału zobaczyli, z czym będzie się jadło Liberty Walka w Huracanie na sam koniec. Ze względu na to, że jesteśmy tutaj dzisiaj nie bez powodu. Dzisiaj będziemy już ciąć. Już na samym wstępie będziemy ciąć, ale mało tego wszystkiego, już na samym wstępie, już teraz pokażę wam, jak ten samochód prezentuje się z założonym na sztukę przymierzonym bodykitem. Chodźcie. Patrz, jak stoją we trzech. Popatrz. Jeszcze jeden jest tam. Ale wy tak stoicie memicznie. Patrzcie, jak prezentuje się samochód z przyłożonym na sztukę, właściwie tylko i wyłącznie przyklejonym body. Mamy już zderzak, mamy błotniki, mamy maskę, mamy już założone progi, mamy założony tylny błotnik, mamy założony spoiler, mamy ściągnięty tylny zderzak. Mało tego wszystkiego, mamy założone już docelowe koła. Patrzcie, jak to wygląda z tyłu z oponą 315, z oponą Toyo, z oponą, która będzie z tyłu całkowicie odsłonięta. Na feldze, która ze Stanów Zjednoczonych, którą pokazywałem wam w materiale, który rozpoczynał cały projekt. Felga, która z tyłu ma dysk, felga, która z tyłu ma ten ring. Natomiast zobaczymy, czy będzie to w konfiguracji, w której z przodu tego dysku nie będzie, a z tyłu dysk się pojawi. Czy może na obu felgach i z przodu i z tyłu taki dysk będzie występował. Za moment wam pokażę, jak wygląda to z drugiej strony, gdzie na obu jest. No i zobaczymy, co będzie wyglądać lepiej, ze względu na to, że my nie możemy się zdecydować. Chodźcie tutaj tyłem, przejdziemy sobie, patrzcie, jak to się prezentuje z tym wielkim skrzydłem tutaj. Do tego wszystkiego zobaczcie, ile to skrzydło tak naprawdę wystaje nam za tylną linię samochodu. No z 10 centów mamy tak naprawdę od końca tego błotnika do tego, gdzie wystaje nam skrzydło. Mało tego wszystkiego, ten łysy jegomość, którego widzieliście przed chwilą, Łukasz nie jest tutaj przez przypadek. Łukasz chce założyć tutaj swój autorski produkt, czyli Cyberwing. Musimy zrobić tak, a właściwie ty musisz zrobić tak, żeby poszerzyć to skrzydło minimalnie i zrobić tutaj kanalik, w którym będziesz mógł zamontować światłowód LEDa, tak? No, niekoniecznie kanalik, ale przemodelujemy to skrzydło na nowo i zrobimy nowe, żeby po prostu zmieściło cały ten system podświetlenia, no i wykonamy to na nowo z karbonu. No i teraz tak, można by się zastanowić, jak będziemy podświetlać skrzydło i co to będzie wnosić, a w tym momencie dla was na ekran wlatuje to, jak takie skrzydło od Łukasza wygląda. No i to chyba będzie pierwszy Liberty Walk na Huracanie na świecie z takim Cyberwingiem. Na pewno pierwszy. No i petarda, to chciałem usłyszeć. Chodźcie dalej, pokażę wam jeszcze kilka ciekawostek, a właściwie to jedną, taką drobną. Chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Zobaczcie, mamy tutaj próg, oryginalny próg od Huracana Evo. Już nie taki oryginalny, myślę, że już sprzedać by nie szło, ze względu na to, że został on już wycięty. Bez wycięcia tego wcześniej nie dało się założyć tego błotnika. Samochód jest na chwilę obecną poszerzony 7,5 cm na stronę, czyli łącznie dostajemy 15 cm do szerokości. Auto będzie miało w sumie w okolicy 2,15 cm na szerokość, czyli będziemy się ledwo mieścić na pasie ruchu. A zobaczcie, tutaj są oryginalne progi od Huracana. Zobaczcie, że to wszystko zostało już tutaj zaznaczone, a następnie wszystko zostało wycięte. No i to było tylko i wyłącznie cięcie progów, natomiast progi wykonane są z plastiku, a podczas zakładania Liberty Walka nieuniknionym jest również to, że trzeba wyciąć elementy wykonane z blachy. Producent felg nazywa to aerodysk, a dla nas jest to problem numer 1, a właściwie dylemat numer 1, ze względu na to, że na chwilę obecną ta strona skonfigurowana tak, że z tyłu ten aerodysk mamy, z przodu go nie mamy. Wygląda to bardzo fajnie, wygląda to designersko i nietypowo. No i tak miało być w pierwotnym założeniu, jeżeli chodzi o ten projekt. Natomiast chodźcie, zobaczcie z drugiej strony. Zrealizowaliśmy to nieco inaczej i zostawiliśmy aerodysk zarówno z przodu, jak i z tyłu. No i macie teraz, czekajcie, wezmę karton. No i macie teraz look na to, jak i z przodu, i z tyłu ten aerodysk jest zamontowany. Szczerze mówiąc, nie wiem, co wygląda lepiej. Zdecydowanie ten aerodysk pomniejsza optycznie felgę, natomiast znowu wyróżnia nam ją bardzo. Jest przez to bardzo oryginalnie, wygląda przez to po prostu bardzo futurystycznie. Jak będzie końcowo, nie wiem. Zapraszam was na mojego Instagrama, do którego w tym momencie nazwa u góry, bo może po prostu będę was prosił o pomoc i pojawi się jakaś ankieta. Nie obiecuję tego, ale może wybór będzie należał do was. A tymczasem nie przeciągajmy, bo mówiłem, że zaczynamy naprawdę na grubo, a mianowicie wchodzimy od razu z wycinaniem błotników. Siadł w dół i pojawiła się pewność, że będzie jak być powinno. Kurde, tylko dylemat mam z tymi aerodyskami, bez kitu. Raz patrzę z lewej, jest lepiej, zaraz patrzę z prawej i znowu z prawej wydaje mi się, że jest lepiej. Może będzie raz tak, a raz tak. Zobaczymy. Przechodząc natomiast do konkretów, chłopaki ściągają założone tylko do przymiarki body, ściągają koło i ścięty próg też zalicza eksmisję. Who knew I would make it this far? They hated, they never believed me. Yeah, I would never drop the ball. I know I'm looking to decent. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to
6. Go get 'em. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. Powiem tak, no kurwa, pół godziny bym tu z tą taśmą stał i bym takiego łuku nie zapierdolił. Jakbyś miał cyrkiel w ręce, normalnie wiesz. No dobra, proszę o wyżynarkę, siostro basen. Dziękuję. I tak, wycinamy nieco niżej, ponieważ dopiero jak założymy docelowy zawias i docelowe koło, to będziecie sobie podcinać jeszcze wyżej, żeby zobaczyć, ile tak naprawdę wyciąć musicie, tak? Dokładnie, dokładnie. Dobra. Poczekaj, żeby sobie to jakoś mądrze chwycić, co? Dobra, ale tu trwa poważna operacja. Piszę katalog części Lamborghini, ile kosztuje tylny błotnik. 16 900 za sam ten element w Lambo, plus wymiana, a to wszystko zgrzane ze sobą, nie? To ile wymiana? Z 2 dychy? To ze 4 dychy. No to razy 2 to już 8. O! Jest też za 21 999. Fajno. A myśmy go wyżynarą. W ogóle rzadko można tak zobaczyć błotnik od super samochodu, bo zobaczcie, on to, że z jednej strony jest ładnie polakierowany i tak dalej, to jest jedno, ale zobaczcie, że jak sobie otworzymy tu, to widać dopiero, że ten błotnik jest tutaj zgrzany i tak naprawdę on jest jakby dwuwarstwowy, można by powiedzieć, nie? O! Tą wewnętrzną stronę już nie Będziemy będziemy ciąć, zawijać. będziemy sobie, wiesz o co idzie, robić tak jakby, żebyśmy sobie likwidowali, o. No wiem, zawijkę taką. Tak. Kiedyś się tak robiło w E36, najczęściej w kompaktach. Jak koło wychodziło szersze na dystansie, to się wiesz, cięło i się zawijało. No i tu jest takie E36 w kompakcie. Tak jak było powiedziane, samochód będzie stawiany na zawieszeniu typu Air-Ride. Ogólnie całość tego przedsięwzięcia to jakieś 2 tygodnie. Przychodzę do was więc ze znacznie skróconą wersją wszystkiego, co dookoła tego tematu. I w ogóle, jaki sztos jest zobaczyć tak rozebranego Huracana. Trochę czasu minęło, a ważne jest w tym wszystkim nie tylko cięcie, ale również to, co jeszcze za tym idzie. Na przykład całe zawieszenie. I zobaczcie to, bo jak się brama otworzy, to naszym oczom ukaże się go-kart. Auto zdecydowanie szersze, już pocięte, a do tego wszystkiego uzbrojone w dodatkowe rzeczy. Witam bardzo serdecznie. Siemaneczko. Witam. Ale jest go-kart. Jest magiczny pilocik. Ej, to moja pierwsza własna fura z Air-Ride'em. Tutaj nie trzeba za dużo komentować. Co ty gadasz? Ale k***a siadło. Jest złoto, powiem ci. Ale nie ma już w ogóle bagażnika teraz z przodu. Nic a nic. Nie było i tak za dużo, a teraz nie ma wcale. Dużo czasu ci zajęło? No, 4 doby we dwóch, nie? I ogólnie najwięcej pewnie jest zachodu z wężykami, które mają pójść do przodu, nie? Szczególnie w tym aucie. Dobra. Nie ma miejsca na nim. Wszystko idzie tunelem wewnętrznym razem z przewodami paliwowymi, chłodniczymi. Pierwszy raz montowałeś Air-Ride w Huracanie? W Huracanie, tak. Nie wiem, czy to nie jest jedyny Huracan w Polsce na Air-Ride'zie. Myślę, że na tej chwili na pewno. No i to chciałem usłyszeć. I to chciałem zrobić. Huracana, nawiasem dodając, o ile w ogóle możemy go tak nazwać, bo bardziej to jest jakiś rozebrany monokok. W każdym razie, no ten monokok wieziemy z powrotem na halę i przejdziemy sobie przez etap, który po raz pierwszy w sumie w historii składania aut na tym kanale. Cały samochód zostaje przeniesiony do wersji cyfrowej za pomocą skanerów 3D, aby następnie kratki wręcz ogrodowe, które zaleca LBWK na wloty powietrza, zastąpić kierownicami i wlotami właśnie powietrza. I po pierwsze, uczynić ten samochód raczej najlepiej wykonanym Liberty Walkiem na Huracanie, bo nigdy nie widziałem, aby ktoś znalazł alternatywę dla tych właśnie słynnych siatek oraz, co równie ważne, po drugie, pamiętać o układzie Twin Turbo. Wydrukowane elementy prowadzą powietrze dokładnie tam, gdzie tego chcemy. W związku z turbinami mamy dodatkowe chłodnice oleju, mamy system chłodzenia powietrza. Gdyby to olać, to samochód by stracił osiągi na rzecz wizualnej strony, a teraz będzie i to, i to. Mija dzień za dniem, tydzień za tygodniem i przychodzi czas na wejście w fazę powoli zmierzającą ku finałowi całego tematu, lakierowanie całości. I całości nie jest przenośnią. Zobaczcie sami. Ding dong, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Ding dong, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Ay, ding
Kiedy czytam kolejność działania, to brzmi to jak jakiś przepis na sok z gumi jagód. Pierw szlifowanie na gładko, następnie podkład izolacyjny, grzanie w 60 stopniach pół godziny, jeszcze jedno szlifowanie, podkład akrylowy, ponowne suszenie, tydzień oczekiwania, szlifowanie, baza, kolor, 2 warstwy bezbarwnego. A i tak pominąłem w tym jakieś pierdoły, żeby zbyt skomplikowane to nie było. Ja jebę. No ale zresztą sami, zaraz, zobaczycie jaki jest efekt. Całość prac dookoła lakierowania to plus minus 3 tygodnie, które streściliśmy dla Was w ostatnie 2 minuty. No i minęło troszeczkę czasu, a przede wszystkim wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o huracza, bo ten samochód jest już w 90% gotowy i on znajduje się tam. Are you sure about that? Więc bez zbędnego przeciągania, chodźmy do środka i zmierzajmy ku 100% gotowości, żebyśmy mogli nim wyjechać. Pozwólcie, że pokażę wam, jak ten sprzęt jest wykonany, a myślę, że zasługuje to na szczególną uwagę. Witam bardzo serdecznie, kłaniam się, szefostwo najwyższe, jest i Marcin. Witam bardzo serdecznie, witam panowie. Tutaj wszyscy teraz pracujecie przy wydechu. Jest również Łukasz. Moi kochani, przedstawiałem wam już Łukasza, natomiast Łukasz zajmuje się w tym samochodzie wszystkim, co związane z drukiem 3D oraz na przykład Cyberwingiem, którego tutaj założymy. I Łukasz jest właścicielem na przykład tych Mercedesów, które myślę, że wielu z was może pamiętać, ale na swoim koncie całkiem sporo projektów. Gość, mimo że ma takie fajne auta, to się nie lubi uśmiechać. Nie lubię, nie lubię gadać nic. No, w każdym razie naprawdę wiele fajnych sprzętów i za moment przejdziemy jeszcze do Łukasza, bo będziemy rozmawiać na temat Cyberwinga, którego tutaj założymy i który ma ile? 212 ledów. Dobra, petarda. O tym będziemy rozmawiać za chwilę, bo chcę wam pokazać, jak to prezentuje się na chwilę obecną, a do tego porwiemy tego oto jego mościa. Marcin, jak ja przyszedłem, to ty powiedziałeś mi takie bardzo fajne zdanie. Możesz je powtórzyć do kamery? No, że w sumie się nie podniecamy naszą robotą, ale to ma akurat tak. Przy tym aucie akurat się podniecaliście. Dokładnie. I bardzo dobrze. Cieszę się, że mogłem dostarczyć wam furę, którą jak zrobicie na kota, to będziecie się podniecać, a zaczniemy sobie od maski. A mianowicie pamiętacie maskę, jak ją tutaj przywieźliśmy, no to ona wyglądała, jakby się nadawała do generalnego remontu. Przede wszystkim zobaczcie, jak tam wtedy latały te kratki u góry. Tak być nie powinno i tak nie jest w tym momencie. Zobaczcie, jak to jest wykonane. 4 mm aluminium, jedna taka kratka frezowana była przez 10 godzin. Do tego wszystkiego ile warstw lakieru bezbarwnego? No tu poszło 12. 12 warstw. Tak. No i na chwilę obecną to wygląda. Zobaczcie też, jaki mamy tutaj spas. Wszystko to jest wykonane tutaj co do milimetra. No bo tu nie było szpary wcześniej w ogóle, nie? Nie dało się zamknąć maski? Nie. W ogóle było wszystko krzywe i za długie. Czyli ogólnie mamy pewność, że jak wszystko było krzywe i za długie, to mieliśmy oryginalnego Liberty Walka. No, można tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o zderzak, chodź Marcin i opowiedz nam o tym temacie, ze względu na to, że tutaj standardowo ludzie na całym świecie, którzy korzystają z tego pakietu, pakują nic innego jak takie tandetne kratki, a tutaj mamy wydrukowane w 3D prowadnice powietrza, dzięki którym ten samochód nie będzie się nam gotował. Wykorzystaliście do tego wszystkiego również jakby standardowe wloty, tak? Oryginalne wloty, bo normalnie tutaj są takie dzióbki, druciki na zamocowanie tylko kratki. Takiej ogrodowej, że tak powiem. Łukasz wydrukował wloty, a my je połączyliśmy z oryginalnymi wlotami tymi wewnętrznymi. A później polakierowaliście. Tak, no i potem poszło to wszystko w czarny mat. Dobra, i to wygląda teraz tutaj jak fabryka. Chciałbym wam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą wykonała żona Marcina. Jak można powiedzieć, ktoś kiedyś miał pasję modelarstwo i takim rękodziełem, skalpelem małym wycinał, to tutaj żona Marcina wycięła, po czym wy mogliście to wszystko polakierować, żeby było połączenie czarnego z szarym. Zgadza się? Dokładnie tak. Przejdźmy sobie dalej, jeżeli chodzi o mocowanie zderzaka. Wy również je przełożyliście i zobaczcie, ja teraz naprawdę sporo siły wkładam w to, żeby ten zderzak zerwać na dół, jest to praktycznie niewykonalne. Został on tutaj zabetonowany. Jak rozmawialiśmy wcześniej, to wspominałeś jeszcze, że sporo problemów było z progami, a największe niespodzianki pojawiły się na błotnikach tylnych. Chodźmy tam i powiedz o tym, bo jak ja usłyszałem, że prawy błotnik był innej długości niż lewy, to trochę k***a zwątpiłem. Głównie chodzi o szerokość tego błotnika. Tamten jest węższy o prawie 1,5 cm, bo wydrukowaliśmy idealne wloty takie same. No. Nie? No i musieliśmy tamtego ścinać 1,5 cm, żeby go zamknąć, bo nam dochodził do błotnika i no nie szło go założyć. Czyli Liberty Walk bezpośrednio ze swojej japońskiej fabryki przysłał nam 1,5 cm szerszy błotnik prawy od lewego. Dokładnie. No i super, bardzo w porządku, czyli na pewno mamy już pewność, że był oryginalny. Natomiast jeżeli chodzi o to, co chłopaki tutaj zrobili i czego tutaj dokonali, to ja osobiście
z ręką na sercu mówię, że pierwszy raz widzę taką robotę na żywo. Popatrzcie. Bryła Huracana, która zaczyna się tutaj od spadku z dachu, spotyka się nam idealnie na przełamaniu, tutaj z całym pakietem. Gdyby tego było mało, to zobaczcie. Tutaj tylna listwa idzie łukiem załamana i ona łukiem załamaniem przechodzi idealnie do całego pakietu. Zobaczcie również na przebitkach w tym momencie, jak spasowany jest cały ten błotnik z seryjną łudą Huracana. No powiem ci, Marcin, że zrobiliście to wybitnie dobrze. Chodźmy do tyłu, ze względu na to, że mamy tutaj, tak jak mówiłem, możemy sobie to przymknąć, zupełnie inną pokrywę silnika. Pozwólcie, że ją zamknę. No, tak jak wspominałem w poprzednim filmie, ona przypomina mi ten samochód z GTA 5. Natomiast nie mamy tutaj najważniejszego elementu, czyli Cyberwinga. Zróbmy teraz wszystko po kolei, czyli załóżmy skrzydło, dołóżmy elementy, których nam tutaj jeszcze brakuje, załóżmy tylny wydech, a następnie postawmy ten samochód na kołach i wyjedźmy nim przed halę, abyśmy mogli zobaczyć, jak się prezentuje. Składanie sobie zaczniemy od założenia kół i docelowego wydechu. Będę w ogóle jeszcze rozmawiał z firmą MG, czy byśmy nie zrobili tego układu jakoś tak troszkę bardziej wymyślnie, no bo powiem wam, że w USA te Twin Turbo są popularne, wiele fajnych wariantów jakby robią w ogóle tego wydechu, a zderzaka ten sprzęt już nigdy nie uświadczy, więc nic nie będzie nas blokowało. Natomiast idąc sobie dalej, montujemy lampy tylne, ściągamy założony tylko do przymiarki spoiler i robimy mocowania docelowe. Czyli tu, tak? Całe życie się tym zajmuje, nie, bez obaw. Stawia opór. Kurde, nie mogę za mocno się do lampy dowiercę, nie? No i nie dotknąłem nawet lampy. Ale no, ekwilibrystyka. Popatrz, jak to jest idealnie wycięte, no. Całe życie się tym zajmuje, tak jak powiedziałem. W laminacie to każdy potrafi, tak? No. Chcesz, to się nauczę. Jak to już gotowe, to trzeba przeciągnąć kabel zasilający skrzydło, tak aby nie było go widać z zewnątrz. Żart go podciągnąć? No, pomału, bo z dupcy ci kurwa i co? Hom. Chodź do tatusia. Nie, dejże to tą, nożyka. No i jakby ktoś powiedział, że w tuningu precyzja nie jest ważna, to teraz mu pokazujemy ten fragment. Ty, no masz to, ewidentnie, kur... Warto wspomnieć, że spoiler nie jest jeszcze polakierowany końcowo lakierem bezbarwnym. Pewnie siądzie tutaj kilka warstw i karbon tego spoilera będzie nam pasował idealnie do pozostałych elementów karbonowych. Natomiast chcę wam pokazać coś ciekawego. A mianowicie zobaczcie, tutaj jest skrzydło do całej osłony silnika, ten statecznik. No i teraz tak, weźmiemy to, przymocujemy tutaj, no to znowu jak będziemy mieli do podniesienia całą tą osłonę, nie będzie się jej dało podnieść, w związku z czym akurat tutaj jest fajną rzeczą Liberty Walk do nas przyszedł, a mianowicie zobaczcie, taki stalowy elemencik, który sobie wsuwamy o tutaj, a następnie frezujemy sobie dziurę w tym stateczniku, dokładamy sobie zawleczkę i to mamy spasowane na sztywno cały czas, nie będzie nam latać, a jak będziemy chcieli otworzyć maskę, to tak naprawdę tylko wyciągamy zawleczkę, no i maska będzie się nam do góry podnosić. Drugi od samego spodu, zobaczcie, wsadza się go o tutaj, no i wszystko przemyślane i zaprojektowane naprawdę bardzo ładnie. O! Ijo. Policej. Zajebiście to wygląda. Kurwa. I możemy nawet z poziomu kompa wybierać, jak długo to się ma odpalać i gasić, tak? No wszystko można, każdego LEDa osobno można zaprogramować po prostu. I nawet wsteczny jest, tak? Tak. A propos wstecznego, to jest fajna ciekawostka, bo uda się to zrobić tak, że tutaj będzie przymontowana seryjna kamera cofania pod tablicą rejestracyjną albo gdzieś tam centymetr nad. I wsteczny, jak się będzie włączał, będzie się włączać kamera, a światło ze spoilera daje na tyle dużo tego światła, że nawet parkując po ciemku nic nie zajebiemy z tyłu. To dość dobrze, żeby nie zajebać nic z tyłu. Jadą po twój dowód. Dowód póki co bezpieczny, natomiast wszystko prowizorycznie przygotowane, aby po raz pierwszy wyjechać przed warsztat na własnych kołach. W ogóle dokąd on jest? Patrz. Ty no, jest rekord. Lusterko masz przy kolanie, ty. Jakbym mnie potrącił na pasach, to dostałbym lusterkiem w kolano. Ej, a w Stanach byliśmy przy samochodach, które jakby mnie trafiły lusterkiem, to w głowę. Patrz to, kurwa. Leżeć! O, pytę. Jezus Maria. Wola Boga. Wszystkie gromy z jasnego nieba jebły w ten warsztat i to powstało chyba. Ja to widzę autentycznie pierwszy raz. Jestem posmarkany. Nie no, w porządku. Karta kredytowa tam nie wejdzie. Patrzcie, 50 zł.
A, to jest do jazdy, tak? To powiem wam, że jak na dojazdy, to w porządku. Ej, szukam najlepszego kadru na to auto, nie? I jak popatrzyłem z przodu, to z przodu był najlepszy. Jak patrzę stąd, to stąd jest najlepszy, a jak patrzyłem z samego tyłu, to najlepszy był kurwa tył. I jeszcze wiecie, co może być fajne? Czekajcie, dajcie mi sekundę. No tak z góry. No. Chyba znalazłem kolejny najlepszy. No, stań se tu z kamerą normalnie i pokaż ludziom ten look. Calling all units A211 at 675 Main. Rób mi zdjęcie w ogóle takie, żeby wiedziała, co straciła. Jest git? Oho. Mogę też patrzeć w przyszłość, jak ci wszyscy na tych takich coachingowych. Sky is the limit. Ty, ale wyglądasz jakbyś miał te 3 metry przy tym samochodzie. No, jest niski test. Czy jak założymy tutaj fotele z Murcielago i będzie je widać przez te szyby, to już w ogóle to będzie koniec świata. Już brakuje mi określenia, nie? Ty, spoiler jak fajnie, no. No, zrób taki do góry, jeszcze wyżej, jeszcze. No. Tu się całe życie uwiecznia analogiem z 90 roku. Nie no, tak już gadając na poważnie, to nie wiem, no musicie to zobaczyć na żywo, jak tylko będzie okazja, żebyście sami zobaczyli, jak to wygląda, bo to ja sobie mogę gadać, ale to i tak nie odzwierciedla tego, jak to wygląda. Ty, a jeszcze mamy dyski i z przodu i z tyłu. Co robimy z tym? Ja bym tak ustawił. Jak żeśmy je ściągli, to taka felga się zrobiła byle jaka. No to mamy rozwiązanie problemu z początku tego materiału, a mianowicie zostawiamy dyski z przodu i z tyłu, a może kiedyś nas tknie, żebyśmy sobie zmienili. I sobie zmienimy, o. Han! Jest kurwa wysoko. Tak? Mogę ci pokazać, tylko trzymaj się ci rzemek. Siedzę. Kurwa Batmobil będzie na Golkowicach. Z tyłu to jak rekin wygląda. Ty, no tak, teraz jest rekin. Żarłacz kurwa jak... Golkowicki. O, mamy ksywę dla Hurakana. Żarłacz Golkowicki. Dokładnie 2,12. Ile ma pas ruchu w Polsce? Zależy od kategorii drogi, ale wynosi minimum 2,50. Ma 2,12 szerokości, a nasza przyczepa ma 2,20. Super się będzie pakować. A 2,20 to już jest taka szeroka przyczepa. Prawdę wam gadam. Przywiozłem jeszcze jedną rzecz, którą nie ukrywam, że mam jakby w swojej kolekcji już od, kurde, nie wiem, chyba z pół roku, jak nie lepiej. Myślę, że dla osób, które interesują się w cudzysłowie modą, jakimś tam resellem i tak dalej, to pudełko mówi już wiele. Dodałem je do tej pory tylko i wyłącznie na jednym zdjęciu, jak byliśmy w Bośni i Hercegowinie. Natomiast są to, moi kochani, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, buty z powrotu do przyszłości, a mianowicie święte Nike Air Max. No rzeczywiście, buty dość nietypowe, nie ma co gadać. Zwłaszcza, że są to buty, które świecą i przywiozłem je tutaj nie po to, żeby je przedstawić. O, kozie gówno z Bośni i Hercegowiny. I troszeczkę dalej od tego zderzaczka, od lampy bym prosił, to nie są tanie rzeczy, tak? Jakbyśmy się do lewej troszeczkę przegrupowały, tak? Będę bardzo wdzięczny, dziękuję. Taka nietypowa sprawa. Przepraszam wszystkich, którzy kochają Air Magi, natomiast no kurwa robiliśmy zdjęcie i tak wyszło, to nie będę ukrywał, że nie, ale nic im nie jest, ogólnie są nówki, sztuki, funkieli śmigane i przywiozłem je po to, żeby Łukasz mógł sobie ściągnąć ten kolor taki miętowy, którym one świecą i żeby skrzydło było dopasowane do tych butów. Na pewno będzie jakaś fajna fota, a czy fajna, czy nie, w sumie to nie mnie oceniać, ale na pewno będzie jedyna taka na świecie, bo te buty to, no sobie nie gadać, to rzadkie są, nie? Fajny but to jest? Daj mi kamerę, ona ma w***bane, chłopie. Pa jak salto zajebie. Zaraz salto zajebie. No i ogólnie to tak one sobie wyglądają, tak jak mówiłem, no spoko but, no. No nie wiem, jak już bardziej pokazać takie OG. Jak na Twin Turbo położył Air Magi. Dobrze, że tata ma w pieniędzy. O, dziadek Haznar przyjechał. Ciężko dycha, nie wiem, czy taka zła kondycja, czy mu się podoba. Staniesz mnie zaskakiwać? To jest pojebane. To jest pojebane i to bardzo. Ile jest tego na świecie? Nie znam odpowiedzi na twoje pytanie. W Twin Turbo w Europie to nie wiem, czy to nie jest jedyny. W ogóle nie wiadomo, ile jest Evo na świecie, bo ten pakiet jest przygotowany do przedlifta. Ale w Stanach ogólnie te Liberty Walków jest trochę, tylko ile z nich jest tak wykonanych, a ile z nich jest wykonanych, no nie tak. Dobra, Haznarusa chyba k***a wcięło. Bo powiedział, odkąd przyszedł 7 słów, tego 4 się przywitał. To w ogóle się nie nadaje na YouTube'a, tylko na pomarańczowego, nie? Tak. I to płatnego. I co, przegląd przejdzie, tak? A wygląda jakby miał nie przejść? Przeglądem zajmiemy się później. Natomiast minęło kilka dni, które przeznaczone na ogólne wykończenie. Jakieś ostatnie szlify, lakierowanie skrzydła, no i takie jednym zdaniem. Zamknięcie projektu. No i mamy to. I tell her get low, gon' rock with me. You gon' mess around now, get a shopping spree. I'm now in your possession like a apostrophe. But enough with all the talking, I just told her say less and do more, do more, do more, do more.
Ty, no teraz to już się niżej nie da, pato. Jest próg na wysokości ziemi, natomiast fajną rzeczą jest to, że w tym filmie dość, że samochód został właściwie od A do Z zrobiony, to my już w tym filmie wyjedziemy nim normalnie na drogę. Już teraz wyjeżdżamy od Marcina i już teraz pojedziemy na górskie drogi, a swoją drogą, jak już a propos dróg jesteśmy, to jeszcze satysfakcjonujące rzeczy wam chcę pokazać, popatrzcie. Pilocik od sterowania zawieszeniem i jeszcze w folijce, cyk. O. Nówka sztuka funkielnie śmigana, swoją drogą spora powierzchnia na jakąś fajną kustomizację, może jakąś wlepę, albo coś tutaj wymyślimy. Fajne. Teraz jesteśmy na absolutnie najniższym ustawieniu tego samochodu. W ogóle jak to wygląda, to jest jakaś abstrakcja. I jak sobie odblokujemy pilocik, czekajcie, tak, sobie klikniemy tak. Chyba nie jestem jeszcze najlepszy w tego airride'a, musicie mi wybaczyć. A few moments later. O! No i teraz jest w trybie do jazdy, a oprócz tego mamy jeszcze tryb numer 3, tylko nie wiem czy jest ciśnienie, ale chyba jest. I nie mówili, żeby nie wypompowywać do zera czy coś? Chyba nie. Nie pamiętam. Nie jesteśmy najlepsi w tej Nie jesteśmy najlepsi. O, a to jest tryb do wjeżdżania na lawetę. Teraz samochód jest zatrważająco wysoki. Myślę, że Damian będzie zachwycony. To już jest to? Tak, to jest już to. Ja tam obiektywem nie wjadę nawet. No, popatrzcie to. To jest tryb do wjeżdżania na lawetę, ogólnie najwyżej jak się da, no nie? No daily, tak? Można by jeździć na co dzień. A tak zupełnie na poważnie, no to jest to tryb do wjeżdżania na lawety. No jest po prostu przejebane, nie mam co się czarować ani oszukiwać, natomiast mnie najbardziej podoba się zdecydowanie dwójeczka, czyli tryb taki pośredni, troszkę do jazdy, troszkę do stania, natomiast wszystko działa tak jak być powinno. Jeżeli chodzi o taką glebę totalną, no to już po prostu trzeba lubić. Natomiast mamy piękny, słoneczny dzień, specjalnie przesunęliśmy odbiór auta o jeden dzień, ze względu na to, że wczoraj padał deszczyk. No i myślę, że przed nami teraz piękne chwile. My dbamy o to, żeby wszystko było jak najbardziej, tak panie władzo, no, jak najbardziej legalne. Tak na serio, to że chociaż k***a jedna rzecz w tym samochodzie była jakkolwiek legalna, bo nic tu nie jest legalne. Czy to tak może jeździć po drodze? Teraz już tak. Co ciekawe, jeszcze wam powiem z takich pierdół, które mogą was interesować i w sumie są fajne, a mianowicie elektryk jest w trakcie robienia wiązki elektrycznej, jak sama nazwa troszkę wskazuje. I tutaj normalnie będzie kamera cofania między belką a rejestracją, więc będzie normalnie bezzderzakowe twin turbo w Liberty Walku z kamerką cofania, będzie sobie można normalnie patrzeć, gdzie się jedzie, jak się jedzie i czy wszystko jest z sikalafą i w porządku. Tylko, że trzeba poprowadzić mądrze kabelki, żeby się, no nie wiem, może nie schajcyło na przykład. Jak popatrzysz z tej perspektywy, to jest legalny. Tylko jak się zaczniesz troszkę odsuwać, no to się robi mniej legalny wtedy. No ale z tej perspektywy, kurde bele, jak to wygląda. Piękne. Kurde, powiem wam na wstępie, że spałem dzisiaj tylko 4 godzinki. Wróciłem w środku nocy o 4 nad ranem z Warszawy. Kimnąłem się te 4 godziny i pojechaliśmy nagrywać to, co teraz widzicie. Spełnia się moje motoryzacyjne marzenie. Liberty Walk na Huracanie, do tego wszystkiego w Twin Turbo i rejestracja K2 Dose. Czyli jak już każdy z was pewnie doskonale wie, będzie to samochód, który będzie działał pod marką Dose. Natomiast nawiązuję do tego nie bez powodu. Musieliśmy przesunąć cały start, cały launch naszego produktu. Ze względu na to, moi kochani, że ja mam bardzo restrykcyjne podejście do tego, jakie rzeczy i w jakim czasie wam proponuję, jakie projekty odpalamy i bardzo, ale to bardzo rygorystycznie podchodzę do tego, ile rzeczy w jednym czasie jest reklamowanych. Dlatego pewnie doskonale widzicie, że na moim Instagramie praktycznie w ogóle nie pojawiają się reklamy, to jest reklama dosłownie raz w miesiącu. Na YouTubie, na wielu filmach nie ma żadnej reklamy i tak też jest w tym przypadku. Mamy już podpisane pewne umowy, pewne projekty, mamy już pewne plany, no i z przyczyn logistycznych, żeby to po prostu było jak największym rozmachem, musieliśmy przesunąć premierę marki Dose. Natomiast jak widzicie, naprawdę się rozpędzamy, samochody wjeżdżają tutaj coraz grubsze, a wierzcie mi, mówię wam to z ręką na sercu, że to jest rozgrzeweczka, bo mamy dla was przygotowane jeszcze grubsze tematy i z ręką na sercu mówię bardzo szczerze do was, że liczę, że jak ten projekt wystartuje, to każdy z was będzie dumny, że jest on realizowany u nas w kraju, w Polsce. Tymczasem moment, muszę sobie przerzucić na Corsę, wyprzedzam i Twin Turbo. I ja pierdolę, słyszycie te świsty. Więc podsumowując, no musimy przesunąć, chciałem ten fragment zadedykować temu, żebyście wiedzieli, że jak już wystartujemy z całym tematem, no to będzie to naprawdę istny game changer. A tymczasem lecimy na piękne górskie drogi, bo nagrywać dla was obrazek, żeby ten film był po prostu jednym zdaniem, jak najbardziej dojebany. Lecimy.
Jedno jest pewne, mam was, czyli najbardziej odkorbionych widzów na polskim YouTubie, o ile nie na światowym czy tam europejskim YouTubie. Ze względu na to, że właśnie przejeżdżamy przez jakąś miejscowość, ziomale na crossach skapnęły się, że my to my, że nagrywamy. Nagle patrzę, oni mnie na jednym kole wyprzedzają. Czy tak można, czy nie można? Nie wiem, panie Tadeuszu? Nie wiem, choć się domyślam. Kocham krowy w chuj. Ty, ale ona ma wywalone. Zawsze mi się marzył na tym kanale kadr, w którym postawimy właśnie, powiem tak, coś tego typu, albo będziemy mijać traktor. No i to dzisiaj było. Albo będziemy mijać bryczkę ciągniętą przez konia, albo właśnie zaparkujemy sobie takiego Huracana, Liberty Walk, Twin Turbo, jeszcze tego wszystkiego Evo koło krówki. Cześć piękna, cześć. Ja nie wiem, czy kurwa krowy można w ogóle głaskać. Chyba nic jej się nie stanie, kurwa, nie? A nie upierdoli mnie w sumie? Chyba nie. Kozak, Gdzieś mućko. O kurwa, dobra, to nie jest dla mnie. Dobra, moje spostrzeżenia po całym dniu w tym samochodzie, a wierzcie mi, że jestem dziś wyjebany. I tak jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, to auto wygląda jak jakiś statek kosmiczny. Naprawdę to auto wygląda jak jakiś statek kosmiczny, jakby ono miało wyjść dopiero w 2030 roku. To wygląda jak jakieś auto przyszłości. We just do not have straight answers on what we're seeing. Do tego wszystkiego reakcje ludzi to jest już zupełnie co innego. To już nie jest, moi kochani, standardowy samochód. Tutaj działy się rzeczy coraz dziwniejsze. Podoba się wam? 15 km za nami, lecimy z foto. No i dobra, jesteśmy dogadani, no. Ale jest pikne, no. Pato. Czekaj, ja jeszcze zrobię taki numer jeden. To tak będzie, jak pojedziemy na Kraków, to na pewno. Nie, jak tym wyjedziemy na Kraków, to będzie tak razy, kurwa, 15. Co jest, kurwa? Tu co jest? Czemu pani Boso nagania za mną? Przyjechał pan koło mojego domu, musiał skoczyć szybko. I nawet pani trzewików nie założyła? Nie zdążyła! Ale jesteście pojebani. No trochę. Pan jeszcze takich rzeczy tu nie miał. Kocham. Leżeć, kurwa. Znaczy, zablokowany. Jeszcze się uczę. Leżeć. No i co powiesz, Hanku? Ja jeszcze nie widziałem czegoś takiego. I powiem ci, że 500 osób, które dzisiaj za nami zapierdalały, też nie widziałeś czegoś takiego. Tył jakby znany, ale ta lota to jest... Czekaj, bo jeszcze lota to nie jest wszystko. Ale pod palcem tego nie czuć. Też to chciałem powiedzieć, że popatrzcie na to z bliska. Tu nic nie ma. To jest po prostu zintegrowane ze sobą. Jakby mi ktoś powiedział, że to nie jest seryjnie wykonane przez fabrykę, to bym nie uwierzył. Myślałem tak szczerze, że będzie gorzej wyglądało, bo te pakiety tak nie do końca mi dziś wyleżały, ale
To jest tak wszystko ze smakiem zrobione. Ale w ogóle jak on się prezentuje w tym towarzystwie, moi kochani, kurwa, stoi koło Supry, Lancera 5, Lancera 9, R34 Wispek 2 koło STO. Jak to kurwa okleić Han? Bo jak na to patrzyłem, to mówię, Han nie będzie zadowolony. Han będzie w Kurwa, ale to fajnie wygląda. Chodźcie! Widzisz Przemo? Chudy? Widziałeś kiedy co takiego? No w Polsce nie. No a gdzie widziałeś? Nigdzie. No kurwa właśnie. No piękne, a chudy to ja. Chudy to on. Jakby na niego nie popatrzeć i z której strony to jest niesamowite, co? Patrzysz z tej, doceniasz co innego, patrzysz z tej, co innego, patrzysz kurwa z tamtej, co innego, oczy zamkniesz, mówisz kurwa też fajnie. W kartonie to nie wyglądało tak. Myślę, kurde, zrobi się to takie, ale jednak jak jest już polakierowane, spasowane, to teraz kolekcję zasiliło coś kurwa ci mocnego i to. No nie no, to jest ewenement na skalę światową, bo to jest Iwo w ogóle, a na Iwo ten pakiet nie wychodzi, on wychodzi na przedlifta. To jest wszystko przerobione, żeby ten Iwo przyjął ten pakiet. Nie? Idę się wylać. No i oglądanie materiałów do samego końca na tym kanale bardzo często kojarzy się z treściami ekskluzywnymi, które są właśnie na ten sam koniec, bez żadnej zapowiedzi, odkładane. I tak jest również w tym przypadku. Witam was, moi kochani, w miejscu, które jest moim dziecięcym spełnieniem marzeń, bo jak grałem całymi dniami w Call of Duty za dzieciaka, to oglądałem streamerów, youtuberów ze Stanów Zjednoczonych, którzy mieli mega odjechane pokoje. I to jest właśnie jeden z takich pokojów. A dlaczego ja wam o tym mówię? Ze względu na to, że obiecałem wam kiedyś, że będziemy inwestować w to, żeby filmy były na coraz lepszym poziomie, na coraz wyższym i pewnie wprawne ucho niejednego z was w tym filmie usłyszało, że narracja, czyli to, co bardzo często chcę wam przekazać z offa, gdzieś tam właśnie w formie takiego voice-overa, w tym filmie była na zdecydowanie wyższym poziomie. Z przyjemnością informuję, moi kochani, że zainwestowaliśmy w pomieszczenie, które jest całkowicie wygłuszone, jest pozbawione wszelkiego echa oraz szumu. Gdyby tego wszystkiego było mało, zainwestowaliśmy w bardzo profesjonalny mikrofon, zainwestowaliśmy w karty dźwiękowe oraz oprogramowania, które będą odpowiedzialne za to, żeby takie narracje dla was były na coraz lepszym poziomie, po prostu żeby jakość była coraz fajniejsza. Z przyjemnością was również informuję, moi kochani, że bardzo często jak chciałem nagrywać wam coś przekazać, jakąś wstawkę reklamową albo uzupełniającą, tak jak widzicie w tym momencie na ekranie, no to robiłem to z takim widokiem. On oczywiście był całkiem spoko, natomiast myślę, że to, co będziecie teraz dostawać zamiast tamtego widoku, kiedy mamy tutaj profesjonalne oświetlenie, kiedy mamy zajebiste wygłuszenie, kiedy możemy się bawić na przykład kolorystyką LEDów, jak będę wam chciał powiedzieć o czymś zupełnie innym klimacie albo coś w tym stylu. Są to pierdoły, na które myślę, że moi kochani warto zwracać uwagę i które myślę, że po prostu powodują, że ten kanał staje się coraz lepszy i coraz przyjemniejszy dla was do oglądania. Pokażę wam jeszcze kilka fajnych rzeczy. No myślę, że to jest jedna z rzeczy, z których mogę być dumny. Gigantyczny obraz, który został namalowany, to jest, moi kochani, namalowane farbami specjalnie pod ten pokój. Mamy Monalizę, mamy Sknerusa McQuatcha, z którym ja się bardzo lubię tą postać, to zresztą mam go nawet, moi kochani, wydzieranego na ciele, on tutaj sobie trzyma worek z pieniędzmi. A swoją drogą numer seryjny tego worka to data urodzin jednego z moich piesków. W każdym razie on sobie siedzi tutaj przy Monalizie, no i mamy gagatków, którzy Monalizę kradną. Nie wiem, kto z was już zauważył delikatną analogię i pstryczek, który sugeruje, że my mamy własną Monalizę i sobie przy niej siedzimy, a niektórzy muszą Monalizę kraść, żeby jakąkolwiek mieć, no i kopiować, kraść i zabierać pomysły i jakieś tam know-how. No mniejsza, w ogóle nieważne z tym, w każdym razie taki drobny, jakby ukryte dno w tym obrazie. Mamy nawiązanie do filmu Taxi i gdyby tego było mało, to myślę, że to jest najważniejsze, już nawet nie to przesłanie dodatkowe z że Monalizy, ale Dreams skreślone na Plans. Bardzo fajny obraz, no gdyby tego było mało, mamy kanapę, która designem jest zrobiona całościowo w Nuka. Mamy również Nuka na ścianach, 352JZ mamy na ścianach. Mamy również telewizor, na którym pozwólcie, że wezmę pilota. Możemy oglądać nasze, w cudzysłowie, miejsce pracy. Możemy się zapoznać z tym, co kto obecnie wrzuca na kanał. No i mamy jeszcze jedną bardzo fajną rzecz. Pozwólcie, że wezmę drugiego pilota i zobaczcie to. Tego nie było do tej pory u mnie na kanale, ale możemy sobie opuścić czarny, zielony lub biały ekran i możemy sobie nagrać coś z green screena. Myślę, że to jest bardzo fajna rzecz i myślę, że to znowu wprowadzi coś fajnego na kanał i coś świeżego na kanał, bo będę mógł sobie stanąć na green screenie i na przykład jakąś komediową wstawkę rzucić wam z jakimś zupełnie innym tłem, który akurat będzie pasował do danej sytuacji. Myślę, że też będą przez to coraz fajniejsze miniaturki, które będziemy mogli w ten sposób gdzieś tam uzyskiwać i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję wam pięknie, jeżeli obejrzeliście ten materiał do samego końca. Chciałbym wam powiedzieć, że ja obecnie jestem niestety na antybiotykach
energetyku. Pewnie słyszycie, że tą końcówkę nagrywam już jako chory. Natomiast jesteśmy w trakcie nagrywania filmów, które dookoła ostatniej akcji, która spod mojej łapy już bardzo niedługo. Zapowiedziałem wam niedawno na Instagramie, że ostatnia loteria, w której będziecie mieli do wygrania samochód, będzie spod mojej ręki jeszcze w tym roku i podtrzymuję to. Jesteśmy w trakcie nagrywania naprawdę, myślę, że niesamowitego materiału, który pojawi się, no nie mogę wam niestety więcej powiedzieć, ale spodziewajcie się już niedługo. To naprawdę jest duży temat, nie? W każdym razie niestety nie mogę wam więcej powiedzieć, ale czekajcie i bierzcie udział w ostatniej akcji, bo myślę, że po prostu będzie warto. Dziękuję, jeżeli dotrwałeś tutaj do samego końca. Odmeldowuję się, idę sobie zażyć lekarstewka, a wam życzę miłego dzionka. Nara!